Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dziś chciałabym Wam zaproponować kolejną opaskę takim ściegiem pięknym, z takimi warkoczykami, która troszkę przypomina opaski robione na drutach, a jest robiona na szydełku. Można ją nosić na twist, można ją nosić odwrotnie, tak żeby ta prosta część była z przodu. Można też w ogóle opaskę po prostu zszyć w taki sposób, żeby do tego twista nie było. Zresztą za chwilę Wam wszystko dokładnie wyjaśnię. Mam nadzieję, że taka opaska zrobiona z włóczki 100% wełna merino Wam się spodoba i że takie opaski również u Was powstaną. Zapraszam! Opaski zrobimy z włóczki, która wczoraj wskoczyła na półki mojego sklepu internetowego. Namiary na tę włóczkę zostawiam Wam oczywiście w opisie filmu. To jest fantastyczna, tak miękka i cudowna włóczka. 100% wełna z merynosa. Spójrzcie na fakturę tej włóczki. To jest taka jakby czesanka, nieskręcone włókna. Absolutnie milutkie, przemiękkie, cudne. Uwielbiam ją. 100 gramów waży jeden motek i 120 metrów mamy w motku. Producent nam zaleca szydełko i druty pomiędzy 6 a 8 mm, więc się tym razem posłuchamy i zrobimy dokładnie pomiędzy, czyli przygotujemy sobie szydełko w rozmiarze 7 mm. Przy pielęgnacji takiej włóczki pamiętamy, że tutaj jest obowiązkowe pranie ręczne. To jest taka czysta, typowo wełna, nie superwash, tego nie pierzemy w pralce, tylko pierzemy ręcznie. Zresztą wełna ma to do siebie, że bardzo słabo chłonie zapachy, długo zachowuje czystość, więc można swobodnie takie czapki bardziej wietrzyć, a rzadziej prać. Zatem szydełko przygotowane. Pokażę Wam teraz, jak wygląda próbka i po co taką próbkę robimy. Zrobimy próbkę razem, obmierzymy sobie tę próbkę, żeby każda z Was mogła od razu dostosować wymiar opaski do siebie, do dziecka, czy dla kogo tam chcecie ją wykonać. Zaczynamy! Zaczynamy od wykonania próbki. Bardzo wiele osób buntuje się przed wykonaniem próbki, natomiast tym razem ja to zdecydowanie polecam, ponieważ jak sobie zaplanujemy złą liczbę oczek łańcuszka na początku, to zorientujemy się, kiedy już ta robótka będzie większa i naprawdę szkoda naszej pracy. Ja się często spotykam z buntami dotyczącymi robienia próbki. Kiedyś nawet takie nieładne komentarze dostawałam, że próbki to jest w ogóle coś śmiesznego i absolutnie. Jestem ciekawa Waszego zdania, możecie zostawić informację w komentarzu. Tym razem zachęcam gorąco do zrobienia próbki. Zrobimy razem próbkę z 10 oczek, następnie ją zmierzymy. Na podstawie tej próbki poznacie już ścieg, który widziałyście na początkowych zdjęciach. Później sobie przeliczymy z proporcji liczbę oczek łańcuszka na dany obwód głowy. No i będziemy robić opaskę. Zatem ja sobie włóczkę składam na krzyż, tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Szydełko wchodzi w pętelkę. Następnie pobieram z kłębka, przeciągam pod pętelką i zaciskam tę pętelkę, nie licząc jej jako pierwsze oczko. I zróbmy 10 oczek łańcuszka początkowego. Raz, dwa, trzy. Zwróćcie uwagę, że ja dosyć mocno rozciągam te oczka, nie robię zbyt ciasno, ponieważ też się zdarza, że łańcuszek jest bardziej ścisły niż później ścieg i ten pierwszy rządek Wam się tak zwęża. Więc pilnujemy, żeby to było luźniutko, rozluźniamy pętelki. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. To będzie nasz łańcuszek początkowy. Teraz będziemy się wbijać w to oczko. Robimy jedno oczko dodatkowe na obrót. Jego już nie liczymy do tych początkowych oczek. I teraz robimy pierwszy rządek półsłupkami nawijanymi, czyli narzut nitki na szydełko i wbijamy się w to oczko, które ja sobie tutaj przytrzymałam. To będzie drugie oczko licząc od szydełka. Pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, pobieramy, przerabiamy przez wszystkie 3. To jest półsłupek nawijany. I znowu narzut nitki, następne oczko, wbijamy się, pobieramy włóczkę, przeciągamy. Mamy 3 pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez 3. Narzut, wbijamy, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez 3. I tak pracujemy do końca rzędu. Mamy mieć dokładnie 10 tych półsłupków nawijanych.
przy dużej części, przy opasce również tak zrobimy. Zrobimy oczywiście odpowiednio dłuższy łańcuszek. Jak długi, to zaraz się okaże. Następnie w pierwszym rządku dodamy na końcu jedno oczko łańcuszka, zrobimy rząd półsłupków nawijanych, ostatnie oczko, półsłupek nawijany. To jest pierwszy rząd. Teraz jedno oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i przyglądamy się, jakie mamy oczka do dyspozycji. Tutaj na górze mamy prawidłowe oczka, to są te takie literki V wchodzące jedna w drugą. I nas interesują tylko i wyłącznie tylne nitki tych oczek. To jest oczko łańcuszka zrobione na obrót, na to oczko nie patrzymy. Patrzymy na następne oczko i to jest jego tylna nitka. Całe oczko, a to tylna nitka. I właśnie w tą tylną nitkę, tu, będziemy się wbijać teraz tak zwanymi oczkami ścisłymi z narzutem. Już pokazuję, jak to wygląda. Znowu robimy narzut nitki na szydełko i wbijamy się w tę drugą pętelkę. Pamiętamy, że pomijamy oczko łańcuszka zrobione na obrót, żeby tutaj się nie wbić, bo wtedy będzie się robótka rozszerzała, a my chcemy piękny prostokącik. Wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka, tylko i wyłącznie pod jego tylną nitkę. Zobaczcie, ja sobie przytrzymuję to, żeby mi nie spadło z szydełka. Pobieram włóczkę, przeciągam pod oczkiem, a następnie przeciągam tę pętelkę od razu pod tymi dwiema pętelkami, czyli nie ma tego drugiego narzutu, który był przy półsłupku nawijanym. Kieruję haczyk szydełka troszkę w dół, to sobie wszystko tutaj ściągam niżej, wtedy jest wygodniej. Haczyk w dół i przeciągamy tę pętelkę pod oczkami. Tu można sobie teraz założyć znacznik, żeby bez problemu rozpoznać w kolejnym rzędzie, gdzie jest ostatnie oczko. Narzut włóczki na szydełko, następne oczko, tylna nitka, wbijamy się, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, następnie od razu przeciągamy pod pętelkami, które są na szydełku. I znowu narzut, tylna nitka, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem i pod pętelkami, które są na szydełku. I tak do końca tego rzędu. Znowu tych oczek ścisłych z narzutem ma być dokładnie 10, czyli tyle, ile w naszej próbce. Można sobie na początku liczyć, wtedy będzie Wam łatwiej przy dużej części, czyli przy opasce, rozpoznać, gdzie jest ostatnie oczko, gdzie jeszcze trzeba zrobić półsłupek nawijany, czy też oczko ścisłe z narzutem. Ja mam ostatnie oczko tutaj, oczko ścisłe z narzutem i drugi rządek gotowy. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i znowu nie interesuje nas oczko łańcuszka zrobione na obrót, ono tylko podnosi robótkę wyżej. Kierujemy się od razu do drugiego oczka tego rzędu i znowu interesuje nas tylko i wyłącznie tylna pętelka. Patrzymy, jak wyglądają te oczka. To, co jest na górze, to są oczka, tylna pętelka, narzut i wykonujemy półsłupek nawijany pod tylną nitkę. Czyli wbijamy się tutaj, pobieramy, przeciągamy, 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez 3, narzut, następne oczko, tylna nitka, pobieramy, przeciągamy przez 3, narzut, tylna nitka, półsłupek nawijany. I tak pracujemy do końca rzędu. Znowu można sobie liczyć, bo tych półsłupków nawijanych ma być dokładnie tyle, ile oczek początkowych łańcuszka, czyli 10. Ostatnie oczko, ostatni półsłupek nawijany. Oczko łańcuszka obrót i robimy ostatni rządek próbki. Czyli znowu to będą oczka ścisłe z narzutem. W tym wzorze robimy na zmianę. W jednym rzędzie półsłupki nawijane, w drugim rzędzie oczka ścisłe z narzutem. Narzut, wbijamy się w tylną nitkę, drugie oczko licząc od szydełka, pobieramy, przeciągamy i tym razem przeciągamy od razu pod tymi pętelkami. Narzut, wbijamy się, pobieramy i przeciągamy pod pętelkami. Narzut, wbijamy się, pobieramy i przeciągamy pod pętelkami i tak do końca rzędu. I to jest nasz ostatni rządek. Zróbmy go do końca i wtedy już przygotowujemy sobie centymetr krawiecki, kawałek kartki i będziemy liczyć, ile nabrać
oczek początkowych łańcuszka, żeby zacząć opaskę. Tak wygląda nasza próbeczka. To jest jej prawa strona, tu gdzie jest ten właśnie taki ładny, strukturalny warkoczyk. Jak widzicie, u mnie na stole już się pojawiła kartka. Pojawia się też teraz centymetr krawiecki i mierzymy. Po tym środkowym warkoczyku można mierzyć. 9,5 cm. Ja sobie do próbki wpiszę, że to jest 10 cm, więc będzie bardzo łatwe wyliczenie. A to dlatego, to nie jest całe 10 cm, ale pamiętamy, że to jest wełna merino. Wełna merino ma tendencję do tego, że się rozciąga. Więc jeżeli chodzi o dopasowywanie teraz długości łańcuszka początkowego do obwodu głowy, to nie przesadzamy z tym robieniem na górkę. Raczej zabieramy ze 3 cm niż robimy więcej, bo może się na początku wydawać, że jest minimalnie ciasnawo, ale zobaczycie, że po dosłownie 2 założeniach, a już po praniu to już w ogóle, będzie dużo luźniej. Więc ja zakładam, że mam 10 oczek łańcuszka, to 10 cm. I co robię teraz? Jeżeli robię opaskę dla siebie, to mierzę sobie obwód głowy. Tak, ja sobie też musiałam zmierzyć, bo zapomniałam, mimo że tyle czapek już robiłam i tyle razy mierzyłam. U mnie to jest 59 cm, więc możemy zrobić piękną proporcję. Ja zrobię piękną proporcję, ponieważ tu mogą Wam wyjść różne te długości. U mnie wyszło akurat 10 do 10, czyli idealnie, ale część z Was robi luźniej niż ja, część z Was robi ciaśniej niż ja, dlatego przeliczamy próbkę, dlatego dopasowujemy do swojej metody szydełkowania, tak? Więc mimo, że ja już wiem, ile tutaj wyjdzie, to robię tak, żeby pokazać Wam, jak macie przeliczyć. Tu stawiamy x. I teraz jak na matematyce x to się równa to razy to podzielić przez to. Czyli u mnie to jest 10 razy 59 podzielone na 10, czyli 59 oczek łańcuszka będzie dla obwodu głowy 59 cm. Ale tak jak wspomniałam, minimum 3 oczka łańcuszka zabieramy, jeżeli, uwaga teraz, minimum 3 oczka zabieramy, jeżeli chcecie zrobić opaskę prostą, czyli taką opaskę, która nie ma tego twistu z przodu, to nabieramy minimum 3 oczka mniej, czyli ja bym nabrała 56 oczek. Natomiast jeżeli chcecie zrobić opaskę z twistem, to ten twist z przodu, ten węzeł, ten szef właściwie, troszkę już zabiera centymetrów. Więc w przypadku chęci zrobienia opaski z twistem nabieramy tyle oczek, ile wyszło z naszej proporcji. Natomiast w przypadku opaski zszywanej na prosto nabieramy przynajmniej kilka mniej. Można też w proporcji, jeżeli na przykład robicie dla dziecka, można w proporcji, wyjdzie Wam tam, dajmy na to 52 cm, wstawcie 50 i policzcie, ile nabrać oczek łańcuszka początkowych. Mam nadzieję, że to jest wszystko zrozumiałe. Co robimy teraz? Bardzo Was zachęcam, żeby tym razem naprawdę tę próbkę zrobić. Delikatnie prujemy. Tu nie jest wielka tragedia z tym pruciem, bo naprawdę tych oczek nie ma zbyt dużo i robimy dokładnie to samo, co pokazałam już przy próbce, dlatego ja już tego nagrywać nie będę. Nabieramy długi łańcuszek, tyle ile nam wyszło, tyle nabieramy i rozpoczynamy. Kto potrzebuje, przewija film do początku i tam sobie robimy razem po prostu. Pierwszy rządek półsłupki nawijane, drugi rządek oczka ścisłe z narzutem, trzeci rządek półsłupki nawijane, czwarty rządek oczka ścisłe z narzutem. Kto potrzebuje robić razem ze mną, to cofa oczywiście i bardzo proszę i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Natomiast ja już to zrobię poza kamerą. Później spotkamy się, pokażę Wam, w jaki sposób zszyć opaskę na twist i w jaki sposób zszyć ją na prosto. Jeżeli chodzi o liczbę rzędów, no to oczywiście kwestia gustu. Jedne z Was będą chciały szerszą, jedne z Was będą chciały węższą. Najważniejsza rzecz jest taka, że tak jak zaczynamy opaskę na półsłupkach nawijanych, tak kończymy również. Ostatni rządek planujemy tak, żeby były półsłupki nawijane. Dlaczego? To już zaraz pokażę. Jak to będzie wtedy wyglądało
No i mam nadzieję, że takie opaski u Was też powstaną. Robię swoją, spotykamy się za moment. Ja już moją część główną opaski mam gotową. Tak się prezentuje ten ścieg. Zobaczcie, przypomina, myślę, trochę ściegi robione na drutach. Bardzo fajnie to wygląda. Widać, gdzie jest prawa strona, bo tutaj są właśnie te warkoczyki. Na lewej stronie ich nie ma. I teraz tak, możemy sobie obciąć włóczkę i zszyć tutaj. Zszywamy brzeg, to traktujemy jako tył i mamy opaskę taką prostą właśnie. Natomiast jeżeli zszyjemy ją troszeczkę inaczej, co pokażę za chwilkę, no to będzie właśnie opaska składana na twist. Obcięłam włóczkę, taki niewielki, kilkadziesiąt centymetrów kawałek zostawiłam i teraz już założyłam sobie resztę tej włóczki na igłę do wełny, przekładam tą igłę przez ostatnią pętelkę, przez ostatnie oczko i zaciągam i w ten sposób mam zakończone ostatnie oczko. I teraz tak, prawa strona do środka, składamy i teraz składamy tę część, składamy tę część w ten sposób i wkładamy jedną w drugą. W ten sposób. Na zakładkę. Tu jest jedna, tu jest druga. I teraz z powrotem igła i przeszywamy. Kilka przeszyć. Pilnujemy, żeby koniecznie złapać wszystkie 4 warstwy. Kilka przeszyć jeszcze takich zabezpieczających. Teraz pozostaje nam jeszcze tylko schować tę końcówkę. Gdzieś pod oczkami ją wmanewrujemy. I teraz uwaga, uwaga, magia się dzieje. Wywijamy opaskę na prawą stronę. I mamy opaskę na twist. No i kochani, moja opaska jest już gotowa. Ze 100% wełny będzie pięknie grzała uszy. Tak naprawdę myślę sobie, że jak zszyjemy ją na twist, to można nosić również w ten sposób. Wtedy ten twist jest pod włosami, pod kitką na przykład, jest z tyłu głowy, też to ładnie wygląda. Można nosić w ten sposób, można nosić w ten sposób. Myślę, że w obu wersjach bardzo ładny i atrakcyjny ścieg. Sprawdzi się ta opaska na chłodniejsze dni. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze wspólne szydełkowanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że takie opaski również u Was powstaną. Teraz zapraszam do zobaczenia zdjęć kończących i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!